Witam, zapraszam na kolejną prezentację mapy do Farming Simulator 25. Dziś Daheim, mapa w typie europejskim. Autorem tej mapy jest Kale, rozmiar mapy to 317 MB. Dostępna jest na wszystkie platformy. Oczywiście link do tej mapy znajdziecie w opisie pod tym materiałem. Mapa Daheim inspirowana jest wiejskim pięknem środkowych Niemiec i oferuje relaksującą rozgrywkę zarówno w trybie dla jednego gracza, jak i dla wielu graczy. Do 3 osób. Sercem mapy są urokliwe wioski Herbertsbach i Edmundsrode, które zachęcają do zatrzymania się w malowniczych domach z muru pruskiego. Wokół wiosek znajdują się różnorodne gospodarstwa, punkty handlowe i zakłady produkcyjne, które urozmaicają życie na wsi. Gospodarstwa. Po pierwsze, mamy gospodarstwo główne, gospodarstwo z hodowlą bydła i mleczarnią. Później gospodarstwo poboczne, jest to gospodarstwo z hodowlą kóz i mleczarnią. Dodatkowo rozbudowa gospodarstwa, owczarnia z zadaszeniem, rozbudowa gospodarstwa pastwisko dla koni, rozbudowa gospodarstwa 2 pastwiska dla bydła i kolejna rozbudowa gospodarstwa 2 stodoły polowe. Jeżeli chodzi o budynki, gospodarstwa wkomponowane są w naturalny krajobraz mapy i dlatego nie są przeznaczone do rozbiórki. Do własnych projektów budowlanych szczególnie nadają się pola lub działki budowlane w południowo-zachodniej części mapy. Jeżeli chodzi o pola, mamy ich 29, są to pola uprawne od 60 arów do 7 hektarów. Mamy również 5 łąk od 60 arów do 1,3 hektara oraz 2 obszary leśne 60 arów i 1,3 hektara. Mapa zawiera spersonalizowany kalendarz wzrostu z pszenicą jarą i jęczmieniem jarym, niszczenie ścierniska dla pszenicy, jęczmienia, owsa, kukurydzy, słonecznika, rzepaku, sorgo, soi i trawy. Dodatkowo mamy tutaj taką wskazówkę, że maszyny pasujące do tej mapy powinny być klasyczne i zabytkowe. Małe traktory do 75 koni mechanicznych, średnie do 150 koni mechanicznych, a duże traktory do 250 koni mechanicznych. Razem z mapą Daheim pobieracie kilka modów zależnych, m.in. jest ambona, mamy tutaj budynki takie dosyć podstawowe, widzę, że też mamy budynki z takiego muru pruskiego, to o czym było w opisie. Tak więc jest tutaj kilka dodatkowych modyfikacji, które oczywiście pobierzecie automatycznie w momencie, kiedy będziecie pobierali tą mapę. Rozgrywkę na tej mapce rozpoczynamy w dosyć nietypowym miejscu, ponieważ znajdujemy się na kładce. Bardzo ładne jeziorko i w ogóle bardzo ładna okolica dookoła. Tam jest ambona, najprawdopodobniej to jest ta modyfikacja zależna. Tutaj dosyć ładny domek. A tutaj, jeżeli dobrze to przetłumaczyłem, jest napisane: port, w którym dusza znajduje ukojenie, zaczyna się w domu. Daheim, dom, tak jak ta mapa, tak? Bardzo mi się podoba tutaj ta okolica i wydaje mi się, że to jest taka mapa klimatyczna. Że tutaj najbardziej i najważniejsze jest to, żeby osiągnąć pewien klimat. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tutaj widzę, że krowy gdzieś spacerowały, bo ja sobie tutaj widziałem, gdzieś te krowy chodziły. Dobra, nagle zniknęły te krowy. Ja tutaj mocno przesunąłem czas, ponieważ czekałem, aż tutaj mi wskoczą pewne kontrakty, ale ich chyba nie widzę, więc przeglądamy sobie zawartość mapy, jak to się tu prezentuje. Tutaj mamy od razu mapę gleb. Nie jestem do końca pewien, że ta mapa gleb nie jest z jakiejś podstawki, tylko że ja mam takie wrażenie, że ta mapa jest mniejsza niż standardowej wielkości mapa, dlatego to tak wygląda. Tak mi się wydaje. I tak prezentuje się ta mapka, czyli 2 miejscowości, to o czym mówiłem, jedna miejscowość, druga miejscowość. My zaczynamy między tymi 2 miejscowościami. Jest tutaj kilka jeziorek, tak więc fajnie to wygląda, tutaj też. Jeżeli chodzi o pola, nie ma ich tutaj dużo i ja generalnie wolę coś takiego, że jest trochę mniej pól. Tutaj jest powiedziane dla 3 grających, czyli gospodarstwo startowe znajduje się tutaj. Mamy to pastwisko, jest tutaj jedno pole, tu jest chyba jakaś łąka najprawdopodobniej, tutaj następne pole jest też. Czy jest jeszcze jakieś inne? Chyba nie. To chyba wszystko, jeżeli chodzi o startowe sprzęty. Znaczy nie sprzęty, tylko pola. Dodatkowo tutaj zauważyłem, że są takie miejscówki niewielkie. Kosztują po 100 000. Najprawdopodobniej jakieś pastwisko jest. Tutaj nawet znalazłem taki mały land. Zobaczcie, za 12 000. To oczywiście będziemy chcieli sprawdzić. Tu jest też plac jakiś.
Tutaj być może jest gospodarstwo, bo tamtych gospodarstw jest kilka i są takie jak gdyby rozszerzenia, dobudówki, czyli może to być gdzieś jakaś stodoła, gdzieś na polach. Jeżeli chodzi o kalendarz upraw, tutaj mamy również jarę zboża, czyli pszenicę jarą, jęczmień jary. I jest to bardzo fajny trend, który obserwuję od jakiegoś czasu. Mapy, które ostatnimi czasy pojawiają się, dają możliwość zasiewu jęczmienia, tudzież pszenicy również na wiosnę. Mi to bardzo pasuje. Bardzo się cieszę, że jest tego typu sytuacja. Tak więc to jest kolejna mapa, gdzie mamy taką opcję i szczerze mówiąc to jest bardzo fajny trend. Jeżeli chodzi o startowe zwierzęta i budynki inwentarskie, to tutaj mamy cielętnik, jest kurnik i jest obora. I nie wiem ile tutaj tych krów będzie, ale wydaje mi się, że dużo, bo jak popatrzyliśmy, to pastwisko jest duże tam. A więc fajnie. Jeżeli chodzi o kontrakty, tak jak powiedziałem, mocno przewinąłem czas, bo najczęściej zaczynam tutaj o godzinie 12, ale chciałem sprawdzić, czy tutaj będę miał te nowe kontrakty dla standardów FS25. Niestety ich nie widzę. Jeżeli chodzi o produkcję, to wiadomo, ja mam takie wrażenie, że ta mapa jest mniejsza, w związku z tym nie ma tutaj aż tak dużo produkcji, ale one są fajne, takie klimatyczne. Zakład krawiecki, tartak, piekarnia, młyn zbożowy i mleczarnia to są rzeczy, które są dostępne, natomiast w posiadaniu mamy mleczarnią taką przydomową i tutaj możemy przerabiać tylko mleko bawole i zwykłe mleko, czyli mleko koziego nie możemy. Jest już też różnie tutaj cukier musieliśmy dowieść, żeby robić dosyć jakieś tam ciekawe rzeczy. W tym przypadku jest chyba czekolada potrzebna, jest ten cukier również, tak? No dobra, teraz tak, jeżeli chodzi o punkty sprzedaży, no to tutaj jest dosyć demokratycznie, na każdym końcu mapy mamy gdzieś możliwość sprzedania, co nie? Północ, wschód, zachód i południe, tak więc okej, jest dosyć dużo tych punktów. Teraz chciałbym przenieść się do maszyn. Tak, zobaczymy sobie maszyny. Tutaj w opisie było napisane, że raczej byłoby wskazane używać tutaj starszych maszyn, ciągników i tak dalej. Tak więc na starcie mamy starsze ciągniki. Tak więc jest Fiacik, no może nie Fiacik, tylko Fiat, to jest duży w miarę ciągnik, no i jest starszy John Deere. Co ciekawe, mamy tutaj również motocykl, jest on startowy i on tutaj blisko nas jest zaparkowany. Mamy ładowarkę, znaczy mamy wózek widłowy, to jest fajne, no bo jeżeli na gospodarstwie mamy również produkcję, to jak najbardziej się przyda. Jest ładowacz czołowy, jest przyczepa, odpowiednie sprzęty, jest trójca od Samasza, tak więc kosiarka, przetrząsarka, zgrabiarka, tak więc no fajnie. Kombajn też odpowiednio stary, mamy trochę sprzętu firmy GoVale, tak więc bardzo dobrze wyposażone to gospodarstwo jest. Jeżeli chodzi o te budynki, oczywiście tam są mody zależne, w związku z tym będą tutaj również budynki, które wynikają z tych modów zależnych. Nie wiem, czy ta wiata to nie jest polska. Polska paczka, wydaje mi się. Albo te silosy na obornik. A mi się wydaje, bo ambona to jest polska. Ambona, tak mi się wydaje. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi... Wow, jeżeli chodzi o to. Jakieś ciekawe tutaj się fale mi wygenerowały. Więc to było dosyć ciekawe. I teraz jak... O właśnie, stoi motocykl, jak go tutaj odstawiłem. Zobaczcie, jaką ma rejestrację. DHM od Daheim i Kalle, czyli autor tej mapy. Więc niedaleko będziemy musieli jechać do domu, ale wiecie co? Jeszcze wskoczymy w jedne dosyć ciekawe miejsce. Tutaj Walter ma takie, no widzicie, pszczelarstwem się zajmuje, ale tutaj już otworzyłem sobie bramę, ponieważ tutaj jest taki tor, gdzie można sobie właśnie motocyklami pojeździć, między innymi. I to jest fajna rzecz, autentycznie. Czyli podejrzewam, że jest to mapa, w której najważniejsze było to, aby stworzyć klimat. Klimat tej części Niemiec, dlatego tutaj mamy właśnie coś takiego również, nie? Tu jest jakaś skocznia, może byśmy się w miarę rozpędzili, to może byśmy skoczyli coś. Przeskoczyliśmy, dobra. I chciałem się tutaj wywrócić, bo za pierwszym razem jak tu jechałem, to się wywróciłem i ciężko mi było wstać. Więc nie chciałem się teraz wywracać. I teraz tak, tutaj są nasze krowy i uwaga, tędy już możemy wjechać na gospodarstwo. Bardzo klimatyczne jest to gospodarstwo, autentycznie. Bardzo mi się podoba. Gnojowice możecie odebrać tutaj. Czy widzicie? Stąd, niżej. Dlatego tutaj naprawdę ciężko jest sprzedawać jakieś budynki, bo to gospodarstwo
jest wkomponowane teren. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Tutaj jest pastwisko takie duże, krowy sobie chodzą, jest taki mostek i te krowy chodzą pod mostkiem. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Tutaj ten wybieg jest taki mały, a tam sobie chodzą, jest taki duży. Tak więc to pastwisko, podejrzewam, powoduje, że tutaj mnóstwo krów można trzymać. Może pójdziemy sobie... A dobra, pójdziemy już w tym kierunku. Przeciwnym jak to zegar. Wskazówki zegara. I tutaj mamy miejsce, gdzie możemy przytrzymywać, jak widzicie, tutaj belę do 180. Tutaj się spawnuje. Tak, a tu jest miejsce do zarządzania R. Tak, no jest troszeczkę na starcie, tak więc też fajnie, że jest. I tutaj mamy cielętnik. Zobaczcie, są 3 cielaki. Fajnie, że jest to rozdzielone, mi to też bardzo pasuje. No i teraz rozumiecie, o co chodzi. Tutaj chodziło o to, żeby stworzyć klimat. Czyli gospodarstwo jest na różnych poziomach. Tutaj klimat jest do tego stopnia stworzony, że od razu macie sprzęty, ale takie ubrudzone. Czyli od razu wchodzicie w czyjeś buty. Tak więc tak to wygląda. No i rzeczywiście taki John Deere ubrudzony, no to ma swój charakter, co nie? Mamy tutaj paszowóz i obora na ile? No, tak jak podejrzewałem, mnóstwo tych krów. Tutaj belki, też fajnie. Naprawdę, dosyć ciekawa. Tutaj jest ta wioseczka. Dobra, za chwilę tam pójdziemy. A może raczej pojedziemy. I tutaj kolejny jest magazyn na belki. Więc fajnie. I wiaty, pod którymi znajdziemy sprzęty, równie uwalane jak ciągnik, pług, kultywator, rozsiewacz nawozów. Tutaj mamy kurnik. Proszę bardzo, kury są. Nawet pisklęta są. Kapelusz jest. Siewnik, Porsche i drugi ciągnik. Mamy też kwastownik, tak więc to jest też fajnie. I tutaj się zastanawiam, co to jest. To jest ta mleczarnia chyba. Tak, to jest chyba ta mleczarnia. Tak, zobaczcie, teraz się zorientowałem. Wow, okej. Czyli tu przywozimy ewentualnie mleko. I zaraz zobaczymy tak, bo tutaj jest ta mleczarnia i tu jest... Można tu wejść też? Też można wejść. No to rzeczywiście fajnie to wygląda. Zobaczcie, jaka fajna instrukcja. No to jest naprawdę krowa, co nie? Krowa, milś, mleko, futer, jedzenie, no i obornik. Prosta instrukcja obsługi krowy, co nie? A tutaj dosyć wygląda to archaicznie, jakaś stara maszyna do pisania, lampa. No nie mów mi, że coś takiego jest tutaj. Ciekawe jak to... Zobaczcie, jaki aparat wygląda, to naprawdę klimat. Tutaj takie stare ciągniki bulldogi powinny jeździć chyba. No dobra. No i tu mamy bin. 250 000. Tak się prezentuje. I kolejne wiaty. Mamy tutaj sprzęt firmy GoVale. Też brudzony. Mamy wózek widłowy. No i część trójcy od Samasza. A gdzie jest kosiarka? Nie widziałem. Gdzie ona jest? Ciężko mi powiedzieć. Nie ma kosiarki. Skandal. Ukradły nam kosiarkę. Może gdzieś tutaj jest. Zobaczymy, bo tu jeszcze jest szansa. Czy to można otworzyć? Przepraszam. Tutaj się otwiera to. No jak to fajnie wygląda. Tak, zdecydowanie. Tutaj chodzi w tej mapie, żeby był klimacik. Tak więc... I teraz otwieramy. Zobaczcie, jak to fajnie się otwiera. Ale kosiarki to nie mogę znaleźć. Nie wiem. Teraz tak, tutaj zobaczmy. Ładnie to wygląda i wyjeżdżamy sobie tutaj na pole. Wow, to jest następne... Czy to jest moje pastwisko? Ale fajny klimacik, jest naprawdę ładnie. Zaraz sobie tutaj polatamy. Bo wydaje mi się, że to naprawdę będzie fajnie. Pod tym względem, nie? Ale dobra, jeszcze wrócimy na gospodarstwo. Przepraszam, czy to jest moje gospodarstwo? Nie, to trzeba... Czyli rozszerzenie, to o czym było tam napisane. Że możemy sobie rozszerzyć właśnie... dokupmy sobie. Niewiele kosztuje, 80 000? Naprawdę. Jeszcze ze zwierzętami to już w ogóle jest jazda. Czyli mamy następną oborę. Czyli nie, to jest pastwisko. Czyli tu potężne pastwisko, tu jeszcze dodatkowe. A jeszcze tutaj nie byliśmy. Bo zobaczcie, tutaj kombajn stoi. No dobra, tak więc wracamy i... Jak tam dojść? Bo... tędy trzeba dojść. No tak, zobaczcie ile tu jeszcze sprzętów jest, jak to fajnie wygląda. Elegancko, no teraz rozumiem. Przyczepa. No jest odpowiedni bałaganik, klimat jest. No i jest kosiarka.
No, rewelacja. No naprawdę, bardzo ładna mapa, bardzo mi się podoba. Nieduża, do pogrania w dwie, trzy osoby. No świetna, świetna propozycja. I teraz tak. No i tutaj. Jest następne pole. Klimacik jest, powiem wam. I ciekawe rozwiązania z tym pastwiskiem. I tutaj przejście. Naprawdę ciekawa rzecz. Tu jest pastwisko. A więc przywozimy sobie. Ile? 47 krów. I od razu krowy mamy też 5 sztuk. No, całkiem się opłaca. Zobaczcie tą trawę. Ciekawe, czy można by wjechać na te pastwisko, bo ewentualnie ja bym to jako łąkę. Ciekawe, czy to można wykosić, tę trawę. Nie wiem, czy tutaj można wjechać na to pastwisko. Trzeba by to dokładnie sprawdzić. Czy da się, czy też nie da się. No dobra, klimacik jest niezły. I teraz tak, zacznijmy od produkcji. No chyba już wiecie, jaka to jest produkcja. Stolarnia. Ile ona by kosztowała? Bardzo tanie rzeczy są tutaj. 36 tysięcy za tartak? Rewelacja. Jeszcze fajnie wygląda to w tym miejscu, co nie? Okej. Tu jest jedno z moich... To jest chyba moja łąka, tak mi się wydaje, naprzeciwko. Dobra, to już tam nie szukałbym trawy. No bo jeżeli mamy tyle krów, no to wypadałoby mieć również łąkę, nie? Więc tutaj mamy łąkę. I widzę tam w oddali krowy. Czyli co? Następną... Tutaj jest tak, młyn zbożowy. Odwiedzimy. Fajnie wygląda też również. 1930... Dobra, nie, tam po niemiecku słabo szprecham, ale... Klimacik jest. Zdecydowanie. I tutaj kolejne pastwisko jest. To, o czym tam było czytane, czytałem, nie? 153 tysiące. Dobrze, mam dużo pieniędzy, tak więc mogę sobie to pokupować wszystko. I konie tym razem tutaj. Konie sobie będą brykały. Pastwisko dla koni. Też jest powiedziane o tym, że te konie mogą być. I łącznie z końmi kupiliśmy. To jest ich tutaj 5 sztuk. Tak więc... Jest klimacik. O, tu jeszcze jakiś koleś obserwuje konie. Znaczy, przepraszam, to jest pani, ale tak z daleka pomyliłem się. No wiecie, XXI wiek. Kupiłem ten teren i tutaj okazuje się, że jest to po prostu las. Taki niewielki las, bo jak przeczytaliśmy w opisie, są tutaj 2 lasy. Niewielkie, ale są. Bo mapa nie jest jakaś wybitnie duża. Tutaj jest też punkt sprzedaży, ten północny punkt sprzedaży. Tutaj się przemieszczaliśmy, tak więc tak. Tutaj wszystko zwiedziliśmy. Tutaj jest też punkt sprzedaży. Może przeskoczymy sobie teraz tutaj. Jak to wygląda? Też klimatycznie. Okej. Wózek widłowy jest. Nie wiem, czy można nim jeździć. Chyba jest tylko jako po prostu ozdoba. I tutaj jest taki handlarz. Po prostu można sprzedawać. Dobra, podnieśmy się troszeczkę. Zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj z tej strony są te ambony. Aha, to jest te moje pastwisko chyba. Chociaż nie wiem, czy to jest moje pastwisko. A właśnie. Czyli jakbym kupił ten teren... Nie, to chyba jest zakończenie mapy w taki sposób zrobione. Co nie? Wydaje mi się, że to jest zakończenie mapy. Dosyć ciekawe. Szczerze mówiąc, gdyby tak zrobione było zakończenie mapy, no rewelacja moim zdaniem, co nie? Teraz tak, chciałbym zwiedzić i zobaczyć, co tutaj jest za te 12 tysięcy. Okej. Nic nie ma. Aha, może tu być ten mały las? Nie, tutaj jest jakaś szopa chyba. A tutaj są kury. Czyli co, kurnik jest, tylko że nie jest oznaczony, dobrze? A to jest coś podobnego jak mamy na gospodarstwie, tylko że tam było wypełnione. A tutaj nie. Nie jest wypełnione. Dobra, czyli wydaje mi się, że trzeba będzie kupić to obok. Ale nie jest to pokazane, że to jest moje gospodarstwo, tak więc ciężko mi powiedzieć, czy to jest... Mam takie wrażenie, że tutaj można kupić cały ten land chyba. Może o to chodzi. Dobra, jest tutaj Dawid. Albo po prostu to, o czym mówiłem, że tu chodzi o ten klimat, ale z jakiej paki bym coś takiego potrzebował tutaj? Nie mam pojęcia. No, gdyby to było moje gospodarstwo, to rozumiem, nie? I tutaj tak wygląda, jakby to był mój kurnik, ale... Może ja czegoś tam nie znalazłem. Może tam są jakieś triggery, ale po pierwsze, mapa nie pokazuje, że to jest w ogóle kurnik, bo na mapie to nie jest opisane.
Może tu jest coś błędnego, co nie? Nie wiem. Mam takie wrażenie, że no teoretycznie są tutaj kury i sobie chodzą tam. Ale gdzie tutaj się by je karmiło? Ciężko mi powiedzieć. Dobra, no ale jest taka mały domek. Natomiast nie wiem, czy to jest kurnik. I teraz będę chodził tutaj i szukał. Ej, wiecie, czy to są te kury? Bo tak nie za bardzo ogarniam. Tutaj jak chodzę komuś po gospodarstwie, po zagrodzie. No jest klimacik, no. Podoba mi się. Czyli fajnie, bo czasami są mapy takie, gdzie są funkcjonalność, się liczy uprawy dodatkowe, produkcje i tak dalej, a czasami są po prostu fajne mapki zrobione, takie klimatyczne i to też jest fajne. Tutaj jest akurat w tym momencie restauracja, czyli jako punkt sprzedaży. Tutaj mamy zbiornik na wodę, sobie zobaczymy. Jest taki hydrant, bo tu jest taki staw. Okej. Na tym stawie jest w ogóle kościół? Zrobiony? Jak to jest? Jakiś mostek tutaj jest? Wow. To jest fajna rzecz. Jakaś pani tutaj sobie stoi. Bardzo ciekawa ta miejscowość. Autentycznie czerpię dużo radochy chodząc sobie po tej miejscowości. Wow, tutaj ktoś chyba... 1976 rok, zobaczcie. Jaka jazda, tutaj jest 79. Ciekawe, czy to z rodzinnego albumu są te zdjęcia. A więc ciekawie to wygląda. Tutaj jest... I czy to nie jest gospodarstwo? Bo autentycznie to wygląda tak, jakby to było gospodarstwo. Przynajmniej tu mi się tak wydaje. Czy to można kupić? Bo widzę, że tu jest Dawid, ale... Takie wrażenie, że tego nie można kupić po prostu. A może ten teren trzeba kupić? Nie wiem. A może to? Nie. Coś tutaj nie klei, Anton. Dobra, kupimy ten teren. Zobaczymy, o co tutaj chodzi. Tutaj jest produkcja jakaś. Okej, tak więc... Wow! Ale się władowałem! Ale niefortunnie to tutaj wygląda, panie. Raz, że wodę możemy pobrać sobie stąd, chyba. Nie, no to wygląda dosyć rewelacyjnie. Szklarnie, co nie? I ujęcie wody. No fajnie to wygląda. Jeszcze tutaj studnia taka. Okej. Dobra, czyli tu jest tak. Ujęcie wody. I pallet storage. Dobra, okej. Fajnie. Nie widzę, żeby tu było ujęcie wody, ale to chyba te dwie ikonki się nałożyły. I tutaj możemy sobie te palety, bo na przykład na warzywa. I znowu jest ten sam budynek, tylko że ma, no znowu ma tą opcję z tymi paletami, tak jak na tym gospodarstwie startowym. Ciekawe. I to się znajduje tutaj. Coś takiego. Niespodziewanka, bo ja tutaj się no trochę zjeżyłem, jak tutaj wskoczyliśmy. I tutaj jest to jest sklep? Sprzedaży taki? Sklep tutaj? No rzeczywiście, dobra, kupimy jakiś pojazd. Jest to troszeczkę taka, no jest tutaj sklep. Nietypowa sytuacja. No to jest ciekawe, czyli ten Dawid, no tutaj jest powiedzmy właścicielem tego sklepu, tutaj paliwo mamy i tutaj jest jakaś produkcja. Tutaj jest naprawa. Kowal tutaj urzęduje. Chyba o to chodzi. Więc spoko. No jest klimacik naprawdę, bardzo mi się to podoba. Czyżby tu była mleczarnia? To już wiemy, że tu jest mleczarnia. Czyli tutaj ewentualnie byśmy mogli przetwarzać te mleko z kóz. A tutaj są warsztaty i stacja benzynowa i tak dalej, i tak dalej. Więc tak to się prezentuje. Ale cały czas szukam innego jeszcze gospodarstwa, nie? Bo tutaj było obiecane, że może być ich więcej. Uwaga, coś udało mi się kupić. Jest za nieduże pieniądze. No właśnie, jest i następne gospodarstwo. I tutaj bez sprzętu startowego, ale bardzo klimatyczne również to gospodarstwo. Tu mamy nawet zagrody dla owiec, czyli tu możemy otworzyć. Kozy. Posłyszymy kozy, więc kozy możemy tutaj też hodować. Ewentualnie tutaj można wejść. Tędy, bo kozy tutaj już brykają sobie, nie? Fajnie. I kurnik. Niewielki. Spoko. Nieduże gospodarstwo. Jest ok. Tam się chyba wełna ewentualnie spawnuje. Dlatego też tu jest, jak w opisie jest napisane, że raczej nie usuwać budynków, to autorowi zależało na tym, żeby stworzyć tu odpowiedni
klimat. I tu mamy silos na siano. Tutaj zbieramy. Okej. Tutaj możemy wejść. Możemy wejść. A, dobra. I tutaj. Też jest fajnie. I jeszcze ten garaż. I tutaj też jest produkcja. Wow, no tak, bo mamy kozy. Fajnie. To jest naprawdę fajne. I dodatkowo teraz mamy jeszcze te szklarnie, bo tam wcześniej zakupiłem. Więc fajnie, fajnie, fajnie. I to jest fajne, że na gospodarstwie macie też takie małe produkcje. Dlatego też rozumiecie, dlaczego tutaj nie ma sensu tego sprzedawać. Ponieważ to ma większy sens, jeżeli będzie w takim pełnym zestawie, tak? O, panie. Okej. Jacyś zestresowany, zobaczcie jak stepuje. Słyszycie, nie? Dobra, czyli znaleźliśmy kolejne gospodarstwo. I naprawdę jest tutaj fajnie pod tym względem. Teraz tak, no tu jest to gospodarstwo i się zastanawiam, co będzie, jak zakupimy to. Ten teren za 100 000. Mamy tutaj kolejne pastwisko dla krów. I taką fajną... Znowu ciekawe, czy tutaj będzie magazyn na belki? Chyba nie, bo to by było już zaznaczone. Okej. Ale tutaj można by sobie kilka tutaj poustawiać, nie? Jeżeli byśmy chcieli zimową porą to trzymać, no to okej. Tylko pamiętajcie, że trzeba będzie wodę dowozić i tutaj nie ma triggera na mleko, nie? To trzeba też wziąć pod uwagę, jakie tutaj bydło trzymać i widzicie, jakie tutaj bydło jest. Jakiej rasy, tak więc to też trzeba wziąć pod uwagę. No i ambona jest również, tak więc fajnie. Okej. I teraz tak, przejdziemy sobie do Bena. Check-in. Ben tutaj handluje wszystkim, co tylko możliwe. Jest zaradny, tak więc wszystkim. Mydło, powidło i w ogóle. I jest kuglarzem i sztukmistrzem z Lublina jest generalnie. Tutaj nawet obornik ogarnie, wszystko, panie. Nawet ma staw, ludzi ma do tego. A co tutaj można... A, tutaj chyba palety można kupować, tak? No, świetnie to jest zrobione. Świetnie to jest zorganizowane i tędy można wyjeżdżać, tutaj też można różne ciekawe rzeczy sprzedawać. Rewelacyjnie, to mi się naprawdę podoba. Tutaj jest gnojowica, a właśnie gdzie jest punkt, gdzie się sprzedaje, bo tak. A, tu jest chyba Katie. Przecudnej urody stoi i handluje zwierzakami. Czyli Ben z jednej strony, a Katie z drugiej ogarnia interes i handel... Landhandel West. No i tutaj też ryczące, co? Tak więc fajnie. I tutaj jak dojedziemy, tutaj gnojowice można sprzedać. O! Jest trochę trzody. Tak więc fajnie. Ciekawe, czy w ogóle na tej mapie są chlewiki, ale w opisie nie było napisane nic na temat chlewików. Tak więc trudno mi powiedzieć. Czy tu jest coś ciekawego? Liczę na to. Las chyba jest. Tak, jest las, ten większy. 1,4 hektara prawie. I to chyba wszystko. Jeżeli chodzi o ten teren, to mam nadzieję, że też tu może być coś ciekawego, czy nie, bo już 2 lasy znalazłem. Czyli co, tutaj pastwisko jest najprawdopodobniej, tak? No jest pastwisko. Ogrodzone, czyli można gdzieś wjechać, jest jakiś wjazdek na to. Podejrzewam gdzieś z tej strony. I to tyle byłoby. Tu jeszcze jest 40. O, widzę tylko Aha, to jest chyba taka stodoła między polami, tak? Czyli co, teoretycznie 2 gospodarstwa, no tam jest napisane, że dla 3 osób. To szukam 3 gospodarstwa. Wow, jaki tutaj fajny klimacik jest, panie. Bez przesady. Co ty tutaj handlujesz czym? Ksero takie? Starodawne? Widzę, że tutaj masz maszynę do pisania. Więc wiesz. No, tutaj jest też ciekawe. Ale cały czas tutaj zestresowani są ci ludzie. I kolejny punkt poboru wody. Fajnie to wygląda. Oczywiście. I tutaj, czy jest jakaś cywilizacja? Tutaj kolejny kościół. 2 kościoły? Aha, bo tu są 2 miejscowości. No tak. No tak. Tutaj tylko, że tamten kościół na wyspie był. A tutaj jest osobno. I tutaj mamy równie coś ciekawego. Młyn? A nie, tutaj naprawiamy auta. Aha, no bo tu już byłem, co nie? Czy ja tutaj byłem już? Nie, tutaj nie byłem. To jest zakład krawiecki.
to można by kupić. Czy to jest trzecie gospodarstwo? Cały czas szukamy. Chyba tak, bo owce są. Są tutaj owce. Chociaż nie ma trygiera snutek, więc nie wnoszę tutaj, że jest trzecie gospodarstwo. O, tu jest jeszcze coś. Kup. Tutaj jest taki chyba teren, żeby sobie ewentualnie... Tak, dokładnie. To jest właśnie taki teren, gdzie byś ty mógł sobie wybudować te gospodarstwo. Może o to chodzi, że trzecie to sobie sam wybuduj, nie? Dlatego tu jest dla 3 osób, nie? A więc tutaj jest jeden dom, tutaj jest drugi dom, co nie? A trzeci to sobie sam wybuduj. No chyba, że gdzieś jeszcze jest jakiś teren, którego nie znalazłem. Bardzo mi się ta mapa podoba. Z banalnej przyczyny ma bardzo fajny klimat. Nie jest duża, ale ładna jest. Fajny klimacik, autentycznie. Kilka fajnych rzeczy tutaj znajduje się. Jest kilka pól. Jest klimat naprawdę spoko. Czego więcej potrzebować. Tak więc dla takich starszych maszynek to gospodarstwo jest super. To gospodarstwo jest super, naprawdę. Tak więc troszkę będzie, jak tutaj będziecie grali, trochę będzie nie fair, bo jedna z osób będzie miała naprawdę fajne gospodarstwo i to gospodarstwo jest naprawdę, moim zdaniem, super. A tamte pozostałe, to trzeba sobie wymyślić jedno, a drugie to takie trochę biedniejsze jest. Ale to gospodarstwo jest naprawdę super. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o tą mapę. Mam nadzieję, że ta prezentacja wam się spodobała. Mapa, moim zdaniem, jest bardzo ciekawa i do takiego w sumie pogrania dla jednej osoby bym to raczej zrobił, bo wydaje mi się, że to dla jednej osoby wystarczyłoby, co nie? Dla 2? No, gdybyś jakieś takie, no, jeżeli nie chcesz, żeby było coś takiego, że twój sąsiad ma i tak lepsze gospodarstwo, bo będzie miał, no to proszę bardzo. Ale wydaje mi się, że dla jednej osoby ta mapka byłaby też spoko. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o tą prezentację. Trochę przydługawa, ale fajnie się tutaj spędziło ten czas. Pozdrawiam, Anton.